Niezwykłe odkrycie w domu córki Romana Konarzewskiego. Roman Konarzewski, którego historię możecie znać z jednego z naszych filmów o tajnym komandzie Dychernfurt, do końca swoich dni zabiegał o pamięć i sprawiedliwość. Ale jak się okazuje, rzeźbił też drewniane figurki, tak aby poprzez sztukę, poprzez zobaczenie na własne oczy tragiczną sytuację więźniów, zrozumieć, jak strasznym obozem był obóz Gross-Rosen. 3 figurki znajdują się w Izbie Pamięci w Brzegu Dolnym, a 4. z nich od 1985 roku była uważana za zaginioną. Dzisiaj udało się ją znaleźć. Myślę, że stryj poprzez sztukę chciał wyrazić swoje emocje, ale również wykrzyczeć światu to, jaka była przeszłość jego również więźniów, ale także pokazać nam, kolejnym pokoleniom, że ta wiedza, a również ta sztuka powodują u nas zarówno refleksję, ale także emocje. Figurka, którą odnaleziono po wielu latach, zostanie przekazana na poczet Muzeum Gross-Rosen. Ta figurka przedstawia pracę więźnia w kamieniołomie. Jest na niej data 1988. Nad głową więźnia miał znajdować się drewniany kamień. W taki właśnie sposób w obozie SS-mani zmuszali do katorżniczej pracy więźniów. Pan Roman Konarzewski, jak wiemy, był byłym więźniem obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i filii Dychernfurt. W latach 80. pan Roman Konarzewski pracował jako wolontariusz i rzeczywiście oprowadzał grupy odwiedzających to miejsce. Wspomnienia Romana Konarzewskiego to informacja dla przyszłych pokoleń. Figurki z drewna, które rzeźbił, mają kolor. Możemy zobaczyć twarze więźniów. Nie wiem jak wy, ale ja tak miałem, kiedy byłem dzieckiem. Gdy oglądaliśmy filmy z czasów II wojny światowej, patrzyliśmy na archiwalne zdjęcia, to świat wydawał się czarno-biały. Tu możemy zobaczyć, jak wyglądała tragiczna sytuacja więźniów w obozie koncentracyjnym w kolorach. Możemy dotknąć figurek, zobaczyć datę, w której była wyrzeźbiona. I te figurki przedstawiają nam tortury na więźniach, jakich dopuszczali się SS-mani. W jaki sposób więźniowie spożywali swoje posiłki, choć posiłek w obozie to bardzo duże słowo. Możemy zobaczyć też cierpienie, chęć wydostania się z obozu, rzucanie się na druty. To informacja, którą Roman Konarzewski zostawił nam, przyszłym pokoleniom, także młodym ludziom, którzy oglądają nasz kanał, aby za wszelką cenę i zawsze zabiegać o pokój w XXI wieku.